Pamiętam, że sobie po prostu myślałam, o nie, jak ja to zrobię? I jak poszłam na pierwsze zajęcia, to pierwsze, co nasza nauczycielka nam powiedziała, to wyjmijcie kartki i opiszcie swoje wakacje po koreańsku. I to był roller coaster po perspektywie czasu. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Jak to jest będąc Polką i uczyć się rosyjskiego? I moje jakby obserwacje na temat w ogóle tego całego systemu nauczania języków, nie tylko w Polsce, ale ogólnie. Moim zdaniem każdy jest w stanie nauczyć się języka. Wystarczy po prostu mieć... Ale do nauki efektywnej języka, co jest właśnie najważniejsze, żeby uczyć się obcego języka? Kochani, dzisiaj mam dla Was specjalnego gościa, Julia, która jest poliglotką i zna polski, francuski, angielski, hiszpański, rosyjski, duński, uzbecki i jeszcze o czymś zapomniałem? Znaczy tak, może perski i uzbecki znam, to może trochę mocne słowo, uczę się ich od jakiegoś czasu, ale tak, wszystkie dobrze wymieniłeś, także witam wszystkich i w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Dzięki, Julia, za przyjęcie zaproszenia do rozmowy, może bardziej niż wywiadu. No ale jasne, ja się bardzo cieszę, że będę miał okazję dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo też mam nadzieję, że zdradzisz mi jakieś tipy, jakieś wskazówki. Taki jest plan, także Taki jest plan. coś na pewno. Dobra. Julia, to powiedz może na początek, bo tak wspomniałem o językach, w których mówisz, no ale nie przedstawiłem Cię jako tak. Powiedz mi, co Ty w ogóle robisz, Julia? Co Ty robisz w internecie, tak? Bo prowadzisz też działalność, powiedzmy, internetową, swój kanał na YouTubie. Tak. Ja robię bardzo dużo rzeczy. Aktualnie podwyższam swoje kwalifikacje językowe, dużo podróżuję, przez to też właśnie uczę się języków i od kilku miesięcy prowadzę kanał na YouTubie, który się nazywa The Polyglot Effect, na którym dzielę się wskazówkami do nauki języków, ale też swoimi doświadczeniami, jak to wygląda za kulisami. Jest to moja pasja od już naprawdę długiego czasu i postanowiłam, że dlaczego by się tym nie podzielić z innymi, może kogoś zainspirować, także Super, od super. kilku miesięcy to robię. Bo dzisiaj rozmawiamy po polsku, ale na Polyglot Tak. Effect nie używasz polskiego. Nie, to jest w ogóle mój pierwszy filmik, który nagrywam po polsku, także taka specjalna okazja, a tak, na moim kanale wszystko jest po angielsku głównie. Ale bo dzisiaj też robiłem mały, może nie research, ale obejrzałem kilka Twoich filmów dzisiaj rano do śniadania. Widziałem, że też jeden film po francusku był. Tak, był jeden film po francusku, dużo osób mnie o niego prosiło, no bo wiadomo, jakby dużo osób jest w internecie, które twierdzą, że znają jakiś język, a potem w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej, także dużo osób chciało zobaczyć, jak mówię po francusku, także jest jeden filmik i w przyszłości planuję jeszcze więcej filmików w różnych językach, nie tylko po francusku, ale też po hiszpańsku, po rosyjsku, także no dopiero się rozkręcam, także póki co jest jeden, ale są plany na kolejny. Jasne, jasne. A po polsku coś będzie? Może będzie, nie wiem za bardzo, co by mogło być po polsku, ale czemu nie? Czemu nie? Może wywiad ze mną? Może wywiad z tobą. Jasne. No dobra, Julia, ale powiedz w ogóle, mówisz, nie wiem, czy starczy mi palców obu rąk do opisania, w ilu językach mówisz, bo oprócz języków, których przedstawiliśmy, widziałem też, że uczyłaś się innych, więc zakładam Tak. też, że znasz też więcej języków niż te, o których wspomniałem. No ale jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Skąd ten pomysł? No i jak? Po prostu. Ciężko mi w sumie wskazać taki jeden moment, kiedy to się zaczęło. Mam wrażenie, że jakby od zawsze mnie interesowały języki, ale gdybym tak miała wybrać, gdybym miała wybrać jeden moment, od którego wszystko się zaczęło, to chyba powiedziałabym, że jak byłam mała, miałam taką ogromną mapę w swoim pokoju ze wszystkimi krajami świata i po prostu uwielbiałam stać przed nią i patrzeć sobie na nią i wyobrażać sobie, jak jest w różnych krajach. I od tego zaczęła się moja ciekawość do podróży, do poznawania innych kultur, no i jakby naturalnie od tego też ciekawość do języków, bo jakby jak byłam małą dziewczynką, było to dla mnie fascynujące, że jest tyle języków na świecie, różni ludzie mówią w różnych językach i no i od tego się zaczęło. Plus jak chodziłam do szkoły, miałam
miałam duże szczęście, ponieważ miałam cudowne nauczycielki od angielskiego i angielski to był mój ulubiony przedmiot, więc jakby zawsze te moje doświadczenia z językami już od czasów szkolnych były całkiem pozytywne, także tak to się zaczęło, a potem każdy język, którego zaczynałam się uczyć, to było z jakiegoś konkretnego powodu, czy na przykład przez podróże, na przykład hiszpańskiego zaczęłam się uczyć dlatego, że byłam na Kubie i bardzo spodobał mi się ten język. O, Turecki to język, którego już się nie uczę, ale zaczęłam się go uczyć przez serial, który lubiłam oglądać, jak miałam może 13 lat czy 12. Także no, różne powody i e, jakoś tak po prostu to wyszło. Zawsze te języki jakoś tam ze mną były przez całe życie. Czyli pierwszy język to był angielski, którego uczyłaś się jako obcego. Tak, I tak. dalej co było? Ty zaczęłaś naukę języków, jeszcze karierę twoją jako poliglotka, może to jest duże słowo, ale wiesz, naukę języków obcych zaczęłaś jeszcze jako dziecko, nastolatka, czy to już w wieku dorosłym? Wtedy to zainteresowanie się tak poszerzyło. Powiedziałabym, że znaczy tak, pierwszy język angielski, no to wiadomo w szkole, tak jak większość osób w Polsce, wszyscy się uczymy angielskiego, ale takie zainteresowanie, żeby uczyć się samodzielnie, to tak miałam może ze 12-13 lat, jak zaczęłam się uczyć pierwszego języka samodzielnie. Także od czasów takich nastoletnich, można powiedzieć. Jaki to był język? Turecki. Turecki. I właśnie przez ten serial. Tak, tak. Nie wiem, czy ktoś, kto ogląda, pamięta serial Wspaniałe Stulecie, ale to był wielki hit w Polsce. Moja babcia to oglądała, ja Kurczę, oglądałam razem z nią. Bardzo dużo osób to oglądało coś, i coś mi to to mówi. był, tak, no to W był taki montażu serial o tutaj włożę zdjęcie. To był taki serial o Imperium Osmańskim, o sułtanie, sułtankach, także no, bardzo mnie to zainteresowało i dlatego zaczęłam się uczyć tureckiego. No ale w tamtym czasie, bo mówisz, miałaś 12 lat wtedy, jak zaczęłaś uczyć się tureckiego. Tak, No wtedy chyba jeszcze nie było tylu źródeł do nauki języka, jak mamy teraz. Teraz do nauki języka, jak masz chęci, nie jest to żaden problem. Masz internet, tak. masz tyle narzędzi. No ale jak wtedy się uczyłaś tego języka tureckiego? Wtedy było trochę inaczej i głównie uczyłam się przez Duolingo, które, no, jak wszyscy wiemy, nie jest może najlepszą metodą, no ale zgadzam się właśnie z tobą, że wtedy, nawet jeśli były jakieś metody, no to ja mając te 12 lat jakby nie miałam pojęcia o tym, jak się uczyć języków i zobaczyłam, że jest taka aplikacja, dzięki której można się nauczyć języka, więc stwierdziłam, że jakby za dużo o tym nie myślałam, po prostu zaczęłam się uczyć. Czemu nie? I potem dokładałaś kolejne języki? Tak, potem dokładałam kolejne, doszedł mi też w szkole kolejny język niemiecki, którego też już się nie uczę. No i potem stopniowo jakby interesowały mnie różne języki. Niektórych się uczyłam krócej, niektórych dłużej, niektóre ze mną zostały do teraz, niektóre przestałam się ich uczyć. Także no jest ich mnóstwo. Nie powiedziałabym może, że je znam, ale jakby uczyłam się ich przez jakiś tam czas, więc no, kilka słów jeszcze pamiętam w tych różnych językach, ale takich konkretnie, w których mówię, no to francuski, hiszpański, rosyjski, duński, no i teraz jeszcze się uczę perskiego i uzbeckiego. Mhm. A który język jest twoim głównym językiem obcym? Moim głównym, no chyba angielski, bo najdłużej ze mną jest i najłatwiej mi się w nim porozumiewać, chociaż powiedziałabym, że angielski i francuski są praktycznie na tym samym poziomie dla mnie. Ja mieszkałam 3 lata we Francji, dlatego no, miałam dużo możliwości, żeby poćwiczyć ten francuski, studiowałam po francusku, więc też powiedziałabym, że zależy do czego, bo na przykład to jest w ogóle zabawne, bo ja studiowałam geografię po francusku, więc jeżeli miałabym się wypowiedzieć na ten temat, to dużo łatwiej byłoby mi po francusku niż nawet po polsku. No Bo jasne. po prostu nigdy w życiu nie uczyłam się o niektórych rzeczach po polsku. Także zależy też, o czym byśmy mieli rozmawiać. Mhm. No a możesz mi coś powiedzieć więcej na ten temat? Bo właśnie widziałem też w twoich filmikach, że opowiadałaś o swoich studiach we Francji, ale jak do tego doszło? To był Erasmus, czy... Nie, ja po prostu się przeprowadziłam do Francji. To w ogóle wyszło przez przypadek. Ponieważ, znaczy tak, ja zawsze miałam takie marzenie, chciałam pójść na studia za granicę.
I będąc w liceum, w drugiej klasie liceum zmieniłam szkołę. W poprzedniej mojej szkole uczyliśmy się angielskiego i niemieckiego, a w mojej nowej szkole uczyliśmy się angielskiego i francuskiego. Tylko że no tak jak wiadomo, w szkole no ten język nie jest na jakimś super wysokim poziomie i no nie uczyliśmy się tam praktycznie nic. W międzyczasie, praktycznie kilka tygodni po tym, jak się przeniosłam do innej szkoły, wybuchła pandemia i to był w ogóle pomysł mojej mamy. Powiedziała do mnie: słuchaj, zróbmy coś z tym czasem takiego, żebyśmy nigdy nie żałowały, żeby to nie był czas zmarnowany. Więc stwierdziłam, że no skoro już jestem w tej nowej szkole, jest ten francuski, no to spróbuję się go trochę sama pouczyć. I bardzo mi się to spodobało. Kupiłam sobie kurs online. No i ponieważ nie było nic do roboty, no to uczyłam się tego francuskiego i w międzyczasie pomyślałam sobie, że no skoro zawsze chciałam pójść na studia za granicę, teraz uczę się francuskiego, to czemu by nie złożyć dokumentów do Francji? Dlaczego by nie spróbować? Okej. Także tak to wyszło. To jest zabawne, bo kojarzę dużo historii osób, które właśnie pandemię przekuły w pozytywny sposób, na przykład ucząc się nowego języka albo właśnie podejmując jakieś takie zmiany w życiu. Czyli mówisz, trochę też mama cię zmotywowała do tego. Tak, tak, no to jest w dużej mierze zasługa mojej mamy, bo to ona wpadła na ten pomysł. Także no, to dzięki niej się spełniło moje marzenie. Także, Okej, czyli nauczyłaś się francuskiego. To było w czasach mhm, pandemii. I ty, tak, rozumiem, wtedy byłaś w liceum w Polsce. tak, I dokładnie. wpadł ci do głowy pomysł, żeby złożyć jakieś podanie na uniwersytet we Francji? Tak, ja byłam wtedy w drugiej klasie liceum, jak zaczęłam się uczyć francuskiego. Tak, to był drugi semestr drugiej klasy liceum, więc no jeszcze trochę tego czasu było, żeby, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Poszukałam po prostu w internecie, kiedy trzeba złożyć dokumenty, jakie trzeba złożyć dokumenty i po prostu złożyłam. Ja miałam wtedy 18 lat, także też e, jakby nie istniały dla mnie limity, jakieś granice. Stwierdziłam, że chcę iść na studia do Francji, więc po No i prostu świetnie. I złożyłam gdzie dokumenty studiowałaś? w Paryżu. W Paryżu. Wow, Tak, zazdroszczę. No i dobra, składasz te dokumenty. W końcu, żeby pójść na studia do Francji, to rozumiem tylko francuski. Francuscy tak, nauczyciele i tak dalej. Musiałaś zdać jakiś egzamin, coś takiego? tak, tak, Językowy? tak. Musiałam zdać egzamin językowy. Na większość studiów licencjackich we Francji trzeba zdać B2. Więc ja po prostu znalazłam sobie najbliższą sesję egzaminacyjną, bo te sesje egzaminacyjne odbywają się zazwyczaj 2 albo 3 razy w roku. Więc po prostu wiedziałam, że mam konkretny termin, do którego muszę się nauczyć na B2, bo jak nie zdążę na tą sesję egzaminacyjną, to potem będzie za późno, bo wiadomo, jak się zdaje egzamin, to potem ten certyfikat dostaje się za kilka miesięcy, a no ja jakby miałam konkretny deadline. E, więc po prostu to też było dla mnie ogromna motywacja, bo wiedziałam, że mam tylko jedną jakby szansę, żeby zdać ten egzamin, także to też na pewno jakby odegrało dużą rolę w tym, jak szybko się nauczyłam francuskiego. Czyli miałaś silną motywację. Wóz albo Tak, przewóz. Czyli tak. jak wyglądała wtedy twoja rutyna nauki? E, Uczyłaś się stricte pod ten egzamin, więc zapewne nie było to pół godziny dziennie. nie było to pół godziny dziennie i na początku robiłam sobie po prostu ten kurs, który sobie kupiłam. Trochę sobie oglądałam, więc na początku to było bardziej tak na spokojnie i później jak już zbliżał się egzamin, to uczyłam się typowo pod egzamin, ponieważ no, żeby zdać egzamin, nie wystarczy tylko znać język, ale też trzeba znać schemat egzaminu. To jest jakby, trzeba umieć dwie rzeczy. Em, Zależało tak naprawdę od dnia, od mojego nastroju. Ja nie mam jakiejś takiej konkretnej rutyny, nie mam jakiegoś takiego konkretnego planu. Zazwyczaj uczę się wtedy, kiedy po prostu mam na to ochotę, a że francuski bardzo mi się podobał, no to uczyłam się często, zazwyczaj po jakieś godziny, 2, czasami 3, ale też ja jakby nie nakładam na siebie jakichś takich limitów. Jeżeli, nie wiem, strasznie mnie to wciągnie któregoś dnia, to jestem w stanie na przykład siąść i uczyć się przez 4-5 godzin. Ale innego dnia, kiedy w ogóle nie miałam na to ochoty, to nie uczyłam się w ogóle.
też to było w okresie wakacyjnym, przygotowywałam się do tego egzaminu, więc jeżeli miałam jakiś, nie wiem, wyjazd albo chciałam się z kimś spotkać, jakby nie było problemu. Czasami robiłam sobie przerwy kilkudniowe, także ja nigdy nie mam jakiegoś takiego konkretnego planu, harmonogramu, bardziej wolę tak Mhm. Przed na tym luzie. wyjazdem na studia, ty już wcześniej byłaś we Francji? Rozmawiałaś w ogóle po francusku tak na żywo? Znaczy tak, byłam we Francji, ale jak byłam mała. Ostatni raz byłam we Francji, jak miałam 8 lat, więc 10 lat wcześniej. E, ale nie. Ja w ogóle, tak jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Bo ja, jak pojechałam do Francji, to moje jedyne jakby doświadczenie z mówienia to było to, jak się przygotowywałam do egzaminu, czyli nagrywałam siebie, ale no wiadomo, jak się zdaje egzamin, no to jest zupełnie inny typ rozmowy niż na żywo. I, i tak naprawdę to była moja jedyna okazja, żeby poćwiczyć mówienie, więc jak pojechałam do Francji, to no trochę się jakby zderzyłam z rzeczywistością. No to A, powiedz coś więcej o tym, to jest bardzo interesujące. No wiadomo, zdajesz egzamin, uczysz się angielskiego, w domu łatwo jest to zrobić, ale musisz w końcu właśnie, tak jak powiedziałeś, zderzyć się z tą rzeczywistością. Przyjeżdżasz do Francji, chodzisz na uniwersytet i co wtedy? chodzę na uniwersytet i to był jeszcze ten czas, kiedy wszyscy nosili maski, więc w ogóle było to, jakby komunikacja była utrudniona, no bo jednak jak się rozmawia, to można też trochę, jakby ruch ust pomaga w tej komunikacji, prawda? Więc no było ciężko, nie ukrywam na początku, ale jakby mieszkając tam i jakby będąc zmuszoną do załatwiania różnych rzeczy po francusku, pisania wypracowań, rozmawiania z ludźmi na roku, szybko się to jakoś poprawiło. Szybko, czyli mam na myśli, myślę, że tak po pierwszych 3 miesiącach już w miarę swobodnie byłam w stanie rozmawiać. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy moja koleżanka, to jakby to było dosłownie na samym początku, jak zaczęłam studia, poszłam z jedną koleżanką na stołówkę i to była jedna z pierwszych sytuacji, kiedy miałam okazję mówić po francusku przez dłuższy okres czasu, czyli na przykład przez godzinę. I pamiętam, że sobie po prostu myślałam, o nie, jak ja to zrobię, bo teraz mamy godzinę do kolejnych zajęć i jak ja po prostu przez godzinę będę mówić po francusku. Ale no na szczęście to ta koleżanka była bardzo cierpliwa, bo wiadomo, to też zależy od osoby, z którą rozmawiamy, czy ta dana osoba nas stresuje, czy sama się niecierpliwi, ale na szczęście moja koleżanka Amandine była bardzo cierpliwa i bardzo się przy niej czułam komfortowo, także Mhm. no, także się udało, ale no pamiętam tą sytuację do tej pory, że po prostu pomyślałam sobie, jak ja to zrobię, żeby przez następną godzinę mówić po francusku. Mhm. A Także Francuzi no. chcieli z tobą rozmawiać po angielsku, czy trzymali cię od początku, że nie, tylko francuski? Miałam takie sytuacje, że chcieli rozmawiać po angielsku. Na przykład w moim akademiku był taki, jak to powiedzieć po polsku? Em, Możesz po francusku. e, Generalnie w moim akademiku był taki, można powiedzieć, zarządca akademika, z którym wszystko się załatwiało, jak się miał jakiś problem, do którego można było kierować różne pytania. Więc jak się wprowadzałam, to on mnie jakby powitał, dał mi klucze i tak dalej. No i on zauważył, że no, było mi ciężko po francusku, więc zaczął do mnie mówić po angielsku. Ale ja mu powiedziałam, że jakby doceniam to, że chce mi ułatwić, natomiast ja bardzo chciałabym poćwiczyć mój francuski, chciałabym mówić po prostu płynnie, więc nawet jeżeli będzie musiał powtarzać coś po kilka razy, albo ja nie zrozumiem od razu, albo będzie mi coś ciężko powiedzieć, to że jakby proszę go o cierpliwość, bo ja po prostu chcę się nauczyć. I on zareagował bardzo pozytywnie i nawet po 3 latach, kiedy wyprowadzałam się z tego akademika, powiedział mi, że bardzo mu to wtedy zaimponowało i że pomyślał sobie, wow, że ona jest bardzo zmotywowana i jakby no wywarło to na nim bardzo pozytywne wrażenie. Także jak miałam takie sytuacje, że ktoś chciał mówić po angielsku, to zawsze mówiłam, że jakby
proszę o cierpliwość, bo dopiero się uczę i bardzo chcę się nauczyć. Nie no, super. Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, tak? Żeby nie mieć tego strachu i próbować. I zakładam też, że właśnie nativi to doceniają, tak? Wtedy właśnie Tak, tak. podoba im się to, że ktoś próbuje mówić w im języku. To tak samo jak do nas ktoś przyjeżdża do Polski, zawsze też jest fajnie, jak on próbuje mówić do ciebie po polsku. Tak, Eee, tak. Też jest wtedy inaczej, nie? Tak, No, zdecydowanie. no dobra, ale studiowałaś geografię po Tak. francusku. Skąd w ogóle ten pomysł? Zawsze cię Dlaczego geografia? Geografia po francusku w Paryżu. Dlaczego tak? Ojej, mam wrażenie, że cały czas mówię, że wszystko było przez przypadek, ale naprawdę tak było, bo e, ja tak naprawdę będąc w liceum nie za bardzo wiedziałam, co chcę studiować. Wiedziałam, że interesują mnie podróże, różne kultury i tak dalej. Więc weszłam sobie na stronę uniwersytetu, który mnie interesował we Francji i przyjrzałam, jakie są dostępne kierunki. I stwierdziłam, że no z tych nich wszystkich geografia mnie najbardziej interesuje. W ogóle to też było śmieszne, bo ja studiowałam geografię i planowanie przestrzenne. Po francusku planowanie przestrzenne to jest aménagement. Ja składając papiery na uczelnię nie miałam pojęcia, co to jest aménagement. Wiedziałam tylko, że jest geografia. Także, że tak powiem, dowiedziałam się, jak już zaczęłam studia. Okej, okej. No i jak Także tak. oceniasz ogólnie to doświadczenie z perspektywy czasu? Jeśli teraz E, miałabyś się cofnąć w czasie, zrobiłabyś to jeszcze raz? to jest trudne pytanie, bo samo doświadczenie było pozytywne bardzo, ale jakby ja wtedy nie miałam pojęcia, co ja w ogóle robię. Nie miałam jakby w takim sensie, że ja nie miałam pojęcia, na jakim faktycznie poziomie jest mój francuski, co będę musiała robić na tych studiach, jak szybko będę musiała się dostosować jakby i językowo, ale też do systemu edukacji francuskiego. Eee, I jakby z perspektywy czasu to był naprawdę duży stres, ale jakby w tamtej chwili, kiedy tam byłam, to aż tak tego nie czułam. Bardziej z perspektywy czasu sobie myślę, wow, że jakby jak ja to w ogóle zrobiłam. Ale tak, myślę, że powtórzyłabym, bo było to bardzo fajne doświadczenie. No, to spełniałam swoje marzenie, zawsze marzyłam o tym, żeby studiować za granicą i No tak. no naprawdę było bardzo fajnie, także Przede wszystkim, nawet abstrahując od tego marzenia, myślę, że gdyby nie to, że wyjechałaś do tej Francji, nie w Polsce będąc, byłoby ci ciężko przeskoczyć z tego poziomu B2 na C2, tak? We francuskim. tak, Teraz tak, mówiłeś, że zdecydowanie. mówisz praktycznie na poziomie native'a we Francji, więc miałaś tą taką totalną imersję. Tak, 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 zdecydowanie. No a ty w tym czasie, studiując we Francji, uczyłaś się kolejnych języków, czy to dopiero po studiach? Uczyłam się kolejnych języków. To w ogóle też jest ciekawa historia, dlatego że ja na pierwszym roku mieliśmy do wyboru język, ponieważ ja już mówię po angielsku, to stwierdziłam, że wybiorę coś innego. Moja uczelnia miała naprawdę świetny wybór języków, więc stwierdziłam, że wybiorę koreański. Opowiadałam tę historię na moim kanale, ale opowiem ją tutaj też w skrócie. Wybrałam poziom A1, ponieważ no jakby wydawało mi się to logiczne, że zaczynam język koreański, wybrałam poziom A1. No ale w rzeczywistości okazało się, że poziom A1 to nie był poziom A1 i jak poszłam na pierwsze zajęcia, to pierwsze co nasza nauczycielka nam powiedziała, to wyjmijcie kartki i opiszcie swoje wakacje po koreańsku. E, Także no było to był roller coaster po prostu, jak tam byłam, bo przerobiliśmy naprawdę, gdybym miała powiedzieć, tak samo ocenić, jaki to był poziom, powiedziałabym, że to był przynajmniej poziom B1, a ja idąc na pierwszą lekcję nie znałam nawet alfabetu. Także to Czyli było w kolejny raz ogóle zostałaś na głębokiej wodzie. tak, tylko że tym razem po prostu przeczekałam do końca semestru i stwierdziłam, więcej. Ale potem uczyłam się też innych języków, z takich fajniejszych, który właśnie ze mną został, to duński. Uczyłam się duńskiego na studiach przez kilka semestrów i to było naprawdę super. Duński No i też uczyłam się go miałaś? po francusku. Aha, czyli duński też miałaś na uniwersytecie w Paryżu, Tak, tak, jako tak, bo w język każdym obcy. semestrze musieliśmy sobie wybrać język, którego się uczyliśmy, no a ja nie chciałam wybierać angielskiego, także sobie testowałam różne. Mhm. No a teraz, jakbyś miała tak powiedzieć, jaki jest twój ulubiony język obcy? Taki ulubiony, że właśnie czujesz coś do niego takiego,
no czujesz coś do niego takiego, po prostu, że sprawia ci przyjemność nauka tego języka, używanie tego języka. Oj, to ciężkie pytanie, bo ja lubię wszystkie języki, których się uczę, ale gdybym miała wybrać taki jeden, to chyba aktualnie powiedziałabym, że rosyjski, dlatego że rosyjski kojarzy mi się z podróżami i kojarzy mi się z Azją Centralną i to jest mój ulubiony region w ogóle na świecie. Mam same cudowne wspomnienia stamtąd, więc powiedziałabym, że rosyjski, bo kojarzy mi się z moimi takimi z fajnymi momentami, fajnymi wspomnieniami. Mhm. Możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? No bo mówisz o Azji Centralnej. Ja właśnie widziałem języki, w których mówisz. No i wiadomo, hiszpański, francuski, angielski, no to jest taka, no nie jest to norma, że każdy mówi w tych językach, ale są to popularne języki do nauki. No ale na przykład był też tam język uzbecki, tak? Język trochę egzotyczny, jak na naukę, z mojej perspektywy. Tak, trochę tak. Skąd to zainteresowanie Azją? Ja pierwszy raz w Azji Centralnej byłam mniej więcej rok temu. Byłam w Uzbekistanie i w Kirgistanie. No i po prostu bardzo mi się tam spodobało. Jakby ja zawsze chciałam pojechać w te regiony. Zawsze widziałam w internecie zdjęcia z Uzbekistanu, te niebieskie kopuły, kafelki, także zawsze chciałam to zobaczyć na żywo. No i jak tam pojechałam, to po prostu no bardzo mi się tam spodobało. To są naprawdę fantastyczne kraje, fantastyczni ludzie. I stąd to zainteresowanie, dlatego jak wróciłam do Polski, to po prostu stwierdziłam, że chcę chociaż trochę nauczyć się tych języków. Przed podróżą tam zaczęłam uczyć się rosyjskiego, ponieważ to jest taki język uniwersalny tam. Oni mają swoje języki urzędowe, czyli uzbecki, kirgiski, kazachski w Kazachstanie, ale język rosyjski jest bardziej... To jest taki język, w którym można się dogadać większej ilości krajów. Ale po powrocie stwierdziłam, że też chcę się nauczyć chociaż trochę tych ich języków, jakby charakterystycznych dla każdego kraju. No i teraz uczę się uzbeckiego, ale nie może jakoś bardzo intensywnie, bardziej kiedy mam na to ochotę, to po prostu trochę się go pouczę. Na razie mam inne, bardziej takie cele językowe na CITO, można powiedzieć. A jak już je osiągnę, to chciałabym się nauczyć bardziej uzbeckiego i też marzy mi się język kirgiski, także kiedyś na pewno. Czyli egzotycznie. No a jak jest z tą nauką języka rosyjskiego, będąc Polakiem, Polką? Bo teraz ja mam większe doświadczenie na przykład z ludźmi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy na przykład do nas, tak? Do Polski. I oni bardzo dobrze, bardzo szybko łapią ten język polski, tak? Bo to jest język słowiański. No a jak jest w drugą stronę? Jak to jest będąc E, Polką i uczyć się rosyjskiego? e, To jest ciekawy bardzo temat, bo dużo osób myśli, że polski i rosyjski to są praktycznie te same języki. I dużo osób na przykład z zachodu pisze mi w komentarzach, że dla mnie jako Polki to po prostu to jest ten sam język i na pewno w ogóle bez żadnego uczenia się jestem w stanie mówić po rosyjsku. No ale jest to nie do końca prawda, ponieważ są różnice pomiędzy polskim i rosyjskim, chociażby alfabet jest zupełnie inny, wymowa jest też inna, jakby intonacja i jest też bardzo dużo takich fałszywych przyjaciół, czyli słów, które są podobne w polskim i w rosyjskim, ale znaczą zupełnie co innego. I dla mnie, jakby nie powiedziałabym, że ten język jest trudny dla mnie, natomiast taką trudnością jest to, że jak mówię po rosyjsku, to czasami nie wiem, czy to, co powiedziałam, jest po rosyjsku, czy po prostu sobie wzięłam jakieś słowo z polskiego i czy ta osoba mnie rozumie, co ja chcę Mm. powiedzieć. Pamiętasz jakiegoś fałszywego przyjaciela? Eee, Na przykład słowo w mieście po rosyjsku oznacza razem, no a u nas oznacza w mieście, W czyli mieście, w mieście. wiadomo. Ty większość języków uczyłaś się na własną rękę. No, w Paryżu miałaś też na uniwersytecie, tak? Języki obce. Tak. No ale na początku powiedziałaś, że zaczęłaś uczyć się angielskiego w szkole w Polsce. No i jakie są twoje doświadczenia ogólnie z nauką języka w szkole? Bo często też z tym bywa różnie, jeśli chodzi o opinie ludzi. Tak, z tym bywa różnie. Ja też mam różne opinie, bo tak jak już wspomniałam, miałam ogromne szczęście do nauczycielek angielskiego i w klasach 4-6 podstawówki i w gimnazjum.
Miałam fantastyczne nauczycielki, które naprawdę wiedziały, co robią i umiały uczyć. Natomiast no, miałam też nauczycielki od innych języków, czyli na przykład od niemieckiego czy od francuskiego, gdzie no jakby już nie było tak fajnie. I moje jakby obserwacje na temat w ogóle tego całego systemu nauczania języków, nie tylko w Polsce, ale ogólnie, są takie, że bardzo jesteśmy nastawieni na egzaminy, ponieważ no, jakby są dwa typy nauki języków, typowo pod egzamin albo do prawdziwego życia, żeby rozmawiać. No bo nauka pod egzamin to jest zupełnie co innego. Trzeba znać schemat egzaminu, trzeba znać e, ćwiczenia, jakie tam będą, a nikt w prawdziwym życiu tak nie mówi, tak nie pisze. Dlatego to jest moim zdaniem taka główna wada tego systemu, że jest no, bardzo nastawiony na egzaminy i egzaminy są głównie pisemne, dlatego nie ma albo jest bardzo mało ćwiczeń z mówienia. Ja pamiętam, nie wiem jak u ciebie było, ale jak ja chodziłam do szkoły, to często było tak, że były różne ćwiczenia i ostatnie ćwiczenie to było ćwiczenie z mówienia, tylko że nigdy na nie nie starczało czasu, bo już się lekcja kończyła i zawsze było, oj dobra, to już tego nie robimy. Totalnie, totalnie. No ja Także trochę dokładnie szkoda. tak samo. Jedyne, co ja pamiętam tak z nauki języka obcego w szkole, to są właśnie listy słów. Listy Tak, słów, nauczmy się, zaczynamy dział, dany dział, jakieś, nie wiem, środowisko na przykład. tak, No to uczyliśmy się dla ocen wtedy, tak? My, żeby zdać, tak dalej, no to na sprawdzianie będzie lista słów z tego działu, tak? 50 słów oderwanych zupełnie od kontekstu, tak, przepisać, tyle i zero mówienia. tak. Często w ogóle to są takie słowa, których bardzo rzadko się używa. Ja pamiętam, że na przykład często jak zaczyna się nowy język w szkole, to trzeba się na przykład nauczyć, kiedy jest na przykład dział o ubraniach i trzeba się nauczyć spódnica w kratkę albo sukienka w kropki. No umówmy się, ile razy w życiu się takich słów w ogóle używa. Jasne. Także Ja trochę nie wiem, szkoda, nie ale wiem czy miałeś podobnie. Ja pamiętam, jeśli chodzi o moje takie perspektywę. Tak samo jak ty, ty chodziłaś do liceum, ja chodziłem do technikum, uczyliśmy się do matury. Miałem całkiem dobre oceny z tego angielskiego na przykład. Zdałem całkiem dobrze maturę, ale ja w dzieciństwie nie podróżowałem praktycznie w ogóle za granicę. I pierwszy raz po zdaniu matury wybraliśmy się z kolegami na podróż zagraniczną. Do Słowenii to wtedy było. I ja pamiętam, że ja nie byłem w stanie zamówić czegoś w restauracji. Tak, wiesz, spontanicznie. Bo mhm, myślałem, jakie ja słowo powinienem uczyć, jakie ja słowo powinienem użyć i tak dalej. No bo w szkole w ogóle żeśmy się tego nie uczyli. I to był dla mnie taki punkt tak. przełomowy, taki ząg, że coś jest nie tak. I wtedy to mnie zmotywowało do nauki języka. Nie miałaś też kiedyś coś takiego, że z językiem właśnie, że w Tak. szkole dobrze, ale w rzeczywistości ciężko? Tak, tak, tak. To jest niestety bardzo częste, bo w szkole zawsze jest tak, że nie dość, że trzeba na przykład uzupełnić lukę w danym ćwiczeniu, to jeszcze trzeba wytłumaczyć, dlaczego się użyło tego czasu, a nie innego. I to trochę nas nastawia na takie myślenie, że o Jezu, jakiego ja mam teraz użyć czasu, czy to będzie poprawne. I w szkole nie ma też miejsca na błędy. Jak się popełni błąd, no to po prostu no jest źlejsze i trzeba poprawić ten błąd. A w prawdziwym życiu nic się takiego strasznego nie dzieje aż. Więc tak, no ja miałam takie momenty. E, Ja miałam taka pierwsza sytuacja, pamiętam, kiedy musiałam powiedzieć po angielsku. To było, miałam może z 11 lat i byłam w Londynie i chciałam sobie kupić coś słodkiego. No i poprosiłam moją mamę, żeby powiedziała, ale moja mama zawsze lubiła mi rzucać na głęboką wodę, dlatego powiedziała, że skoro uczę się angielskiego w szkole, no to żebym sama powiedziała. I Dobrze. i tak, bardzo dobrze. I jakby no poszło okej, bo no nie było to jakieś skomplikowane, ale pamiętam ten stres po prostu, jak ja musiałam coś powiedzieć, bo nie dość, że byłam dzieckiem, musiałam powiedzieć coś do dorosłego, to jeszcze po prostu w totalnie obcym języku i pamiętam, że było to dla mnie bardzo stresujące. I później przez wiele lat miałam takie coś z tyłu głowy, że czy na pewno powiem poprawnie, czy użyję dobrego czasu i wraz z doświadczeniem jakby stawało się to coraz łatwiejsze, ale przez długi czas miałam właśnie takie myśli, że no paraliżował mnie trochę ten strach.
I no niestety, to jest takie coś, co wynosimy często ze szkoły, co w ogóle nam się nie przydaje, jest bez sensu, ale niestety dużo osób ma takie same Mhm. doświadczenia. No a jak wygląda, jak byś porównała właśnie tą naukę języka w szkole do takiej nauki faktycznie efektywnej języka w domu, tak? W domu na własną rękę, może być w szkole, ale do nauki efektywnej języka. Co jest właśnie najważniejsze, żeby uczyć się obcego języka? Moim zdaniem takie najważniejsze rzeczy to jest tak, przede wszystkim motywacja i to też można osiągnąć w szkole. To zależy od nauczyciela, czy jest w stanie zmotywować swoich uczniów, pokazać, że to nie jest tylko kolejny przedmiot, który trzeba wykuć na pamięć do sprawdzianu czy kartkówki, tylko że to jest coś, co po prostu otwiera nowe drzwi na nowe możliwości, na nowych ludzi. Więc motywacja moim zdaniem jest kluczowa. Trzeba wiedzieć, po co to w ogóle robimy. Ale też jakby różnica pomiędzy nauką w domu, czy po prostu samemu, a w szkole jest taka, że każdy ma trochę inne preferencje. Dla każdego inne metody będą fajne, inne metody będą działać. Niektórzy na przykład uczą się tylko ze słuchu, a niektórzy potrzebują coś zapisać, żeby zapamiętać dane słówko. I w szkole niestety, no jesteśmy w grupie, nie wiem, 20 paru osób, no jest to niemożliwe, żeby dostosować się do każdej osoby indywidualnie, a, a każda osoba ma po prostu jakieś inne predyspozycje, inne preferencje e, Mhm. i po prostu jeżeli uczymy się sami, to możemy wybrać sobie metody, które dla nas są najlepsze. Mhm. No a jeśli ogląda nas teraz jakaś osoba, być może jakiś Polak, który chciałby uczyć się obcego języka, być może ktoś, kto zna polski i też chciałby zacząć się uczyć jeszcze innego języka, albo jeśli ja chciałbym zacząć się uczyć obcego języka, no to co byś właśnie poleciła? Od czego należy zacząć? Co jest najważniejsze? Właśnie mam zacząć, mam kupić lekcje, mam coś obejrzeć, mam coś oglądać. Od czego ty byś poleciła zacząć? To ja podam taką metodę, którą ja zazwyczaj używam, kiedy chcę rozpocząć naukę nowego języka. To są metody, które moim zdaniem dla mnie są najlepsze. Ja zawsze zaczynam e, ja w ogóle uważam, że im mniej materiałów, tym lepiej. Ponieważ jak mamy mnóstwo różnych materiałów, to nie wiadomo, na czym się skupić. Także ja sobie wybieram jedno źródło, z którego będę się uczyć. Czy to jest podręcznik, czy kurs online, ale wybieram sobie jedną rzecz dobrej jakości i po prostu się z nią uczę. Zazwyczaj tak do poziomu takiego, można powiedzieć, że B1. Żeby po prostu z niej uczę się gramatyki, trochę słownictwa. Ja na przykład bardzo lubię serię Asimil, i więc sobie z nią pracuję. To są E, książki jakieś? Asimil? tak, to są książki, które mają bardzo fajną metodę, ponieważ ona polega na tłumaczeniach. Jest dialog, załóżmy po polsku i dialog po angielsku. I można z nimi pracować na różne sposoby, ale ja po prostu jakby pracuję sobie z tym dialogiem i później tłumaczę go z angielskiego na polski, potem na przykład po kilku godzinach albo następnego dnia tłumaczę z powrotem moją wersję polską na angielski, w ten sposób sprawdzam, czy nauczyłam się tego, co było w dialogu. To nie jest moja metoda, to jest metoda Loki Lampariello i jest świetna. Zawsze jej używam, jak zaczynam nowego języka i ona jest dla mnie super. Em, To, co jeszcze zawsze robię, to skupiam się na czasownikach, ponieważ czasowniki, no nie da się zbudować zdania bez czasownika. Dlatego ja lubię sobie na przykład wydrukować listę 100 na przykład czasowników najczęściej używanych w danym języku, ale też nie uczę się jej na pamięć, tylko po prostu w miarę z czasem na przykład układam sobie z nimi zdania, albo po prostu zerkam sobie na tą listę i po prostu po jakimś czasie je zapamiętuję. Mhm. Także Ale czasowniki. Mhm. tłumaczysz sobie na przykład, drukujesz sobie tylko bezokoliczniki, czyli tą podstawową formę czasownika, czy też uczysz się je odmieniać? Czy to po prostu ze słuchu potem z czasem już kojarzysz, w jaki sposób należy je odmieniać? Jak to wygląda? Zależy od języka, natomiast zazwyczaj, jeżeli to jest na przykład język angielski czy francuski, to przygotowuję sobie listę bez okoliczników, czas teraźniejszy i formy przeszłe.
Tak jak po angielsku, to zawsze do kartkówki trzeba było wykuć Mhm. te 3 formy czasowników, tak samo po francusku też są te formy przeszłe. Ale na przykład, nie uczę się tak stricte, odmieniać ja, ty, on, ona, oni. Wystarczy, że znam bezokolicznik i później jak na przykład coś oglądam, czegoś słucham albo po prostu widzę to słowo, to jestem w stanie rozpoznać, że to jest to słowo po prostu odmienione, przez osoby. Okej, okej. Jest coś jeszcze, na co należy zwrócić uwagę? Eee, tak myślę. No, moim zdaniem ważne jest, żeby otaczać się tym językiem od początku, czyli coś tam sobie słuchać. A, to zapomniałam właśnie powiedzieć, że zawsze jak wybieram sobie kurs albo podręcznik, to wybieram sobie, taki, żeby miał też nagrania, bo to jest bardzo ważne i lubię pracować z nagraniami, metodą shadowing, czyli powtarzanie po native speakerach, żeby ćwiczyć też akcent, wymowę. E, no i otaczanie się tym językiem, oglądanie, słuchanie. Potem na poziomie bardziej zaawansowanym też, można dodać czytanie. Także to są takie metody, które dla mnie działają, ale no ja na przykład nigdy nie używam fiszek, e, ale wiem, że na przykład dla wielu osób taka metoda jest fajna, dla wielu osób ta metoda działa, także, moją taką radą jest to, żeby słuchać, co inni mają do powiedzenia, na temat nauki języków, ale też jakby mieć swoje zdanie i wiedzieć, jeżeli na przykład ktoś stwierdzi, że dana metoda jest beznadziejna, ale dla ciebie na przykład ona jest super, no to nie rezygnować z niej, bo nauka języków to jest bardzo osobista sprawa Jasne, i każdy wie, co jest jasne, dla każdego najlepsze, także jasne. Myślę tak samo jak ty. Też mam na przykład ja nie lubię czegoś takiego, nie wiem, czy dla ciebie to funkcjonuje. Dużo osób na przykład lubi się uczyć z piosenkami. Dla mnie totalnie to nie działa. no ja to Uwielbiam tak uczyć się z średnio. podcastami i tak dalej, ale z piosenek nie jestem w stanie się nauczyć. Dobra, czyli Tak. podsumowując, teraz metoda Julii. Nie, żartuję. Ja teraz mam plan zacząć uczyć się nowego języka i żeby podsumować. Powinienem wybrać jeden kurs lub podręcznik i najlepiej się go trzymać, tak? No ja bym tak powiedziała, tak. Żeby nie za wiele źródeł. Oprócz tego otaczać się językiem od początku, czyli słuchać dużo i oglądać. Comprehensible input też stosujesz? Tak, tak. Ale też Czyli nie ograniczać się, bo jak chce się po prostu dla przyjemności obejrzeć film, na przykład w danym języku, który jest jakby powyżej twojego poziomu, to jakby to nie jasne, zaszkodzi. jasne. Czyli kurs, dane źródło, otaczać się językiem, lista 100 czasowników. Też ostatnio widziałem właśnie film jednego poligloty, który polecał tą metodę. On chyba mówił o 800 czasownikach, ale to może będzie zbyt hardkorowe na Może na początek. początek 100, bo 100 to wbrew pozorom jest całkiem sporo. Tak, 100 czasowników. No i słuchać. A co z mówieniem? E, z mówieniem w ogóle to jest, wielka debata w, tym środowisku, nauki języków, czy trzeba mówić od początku. Moim zdaniem warto mówić od początku, ale na przykład nie rezerwować sobie lekcji z native speakerem, która jest typowo nastawiona na mówienie, bo to jest, no, za trudne na początek. Moim zdaniem warto zacząć od metody shadowing, czyli po prostu, kiedy oglądamy coś albo słuchamy, po prostu pauzować sobie i powtarzać. Wtedy się ćwiczy akcent, ćwiczy się wymowę. Później można zacząć, inne ćwiczenia z mówienia, czyli na przykład wybrać sobie temat i przez minutę, 2 spróbować o nim coś powiedzieć i potem stopniowo, można wydłużać ten czas do na przykład 10-15 minut. Później można jak najbardziej, porozmawiać z kimś, z native speakerem, ale na początek powiedziałabym, że shadowing to jest taka bezpieczna metoda, żeby zacząć oswoić się z mówieniem. Bo to generalnie chodzi o to, żeby wysłać taki sygnał do mózgu, że to jest normalne, że po prostu jak później będziemy rozmawiać z kimś w prawdziwym życiu, to że robiliśmy to wiele razy, to nie jest nic nadzwyczajnego, i że po prostu, że umiemy to robić. Jasne, jasne. No ale w jaki sposób, bo mówimy teraz o nauce jednego języka, ale ty znasz 7 języków, tak? Czy nawet więcej? No, musiałabym policzyć, no ale powiedzmy tak. No i w jaki sposób ty utrzymujesz te języki w twojej głowie? Bo to chyba się nie da tak zrobić, że raz się ich nauczysz i nie będziesz ich używać, tak? Musisz jakoś to utrzymywać. Jak ty to ogarniasz? Tak, no trzeba trochę podtrzymywać, bo się zapomina, ale też z drugiej strony nie zapomina się wszystkiego.
to jest trochę jak jazda na nartach. No, można nie jeździć na wiele lat, ale jak już się jest na stoku, no to jakoś no jest ta pamięć mięśniowa i jakby po chwili znowu się umie, tak? Em, ja lubię na przykład sobie coś czytać w danym języku, oglądać. E, co jeszcze? No chyba to są takie dwie najlepsze metody, jak można podtrzymywać dany język. Natomiast jakby też szczerze mówiąc, jeżeli mam zacząć na przykład po długiej przerwie, gdybym miała zacząć mówić po francusku, no to potrzebuję minuty, dwie, żeby jakby znowu wejść w ten rytm, w to flow, ale to jakby bardzo szybko się to przypomina. Także Mhm. jakby warto ćwiczyć na bieżąco, ale też z drugiej strony no nie da się całkowicie zapomnieć języka moim zdaniem. Mhm. No a powiedz mi, bo też mnie to interesuje. Jak doszło do tego, że założyłeś twój kanał na YouTubie? Jak to się stało? Skąd wpadł ci ten pomysł do głowy na założenie kanału? Może oglądałaś już wcześniej podobne kanały i cię zainspirowało to? Tak, na pewno oglądałam inne kanały, zawsze lubiłam oglądać, jak ludzie się uczą języków, dowiadywać się, jak inni to robią, nowe metody, jakieś, nie wiem, triki, porady, tak? E, no i też zawsze miałam takie marzenie trochę z tyłu głowy, że chciałabym spróbować, jak to jest nagrywać własne filmiki. Także na początku tego roku wreszcie zebrałam się na odwagę i wstawiłam pierwszy filmik, bo to było taka główna rzecz, która mnie powstrzymywała przed tym, że no każdy się stresuje, jak mam wstawić swoją twarz do internetu, e, gdzie jeszcze coś mówi i udziela komuś porad. No ja, Także no ale się przemogłam się i wstawiałam pierwsze filmiki na jaki i, temat był i pierwszy film? jest. Pierwszy filmik stwierdziłam, że zrobię coś takiego, żeby się nie stresować, więc pierwszy filmik to był po prostu zwykły taki vlog, gdzie pokazałam, jak się uczę, bo stwierdziłam, że na początek to będzie dla mnie zbyt stresujące, żeby po prostu siąść przed kamerą i przez kilka Mm. minut po prostu mówić do kamery. Także tak na luzie pierwszy A filmik. muszę ci powiedzieć, interesująca historia, ale pamiętam, jak ja wstawiałem swój pierwszy filmik, jak go nagrywałem po hiszpańsku, tam nagrywałem taką, no, od 0 w 2 lata, ile można się nauczyć języka. I trochę pamiętam, że ty mnie też zainspirowałaś do tego filmu, bo widziałem wtedy, Naprawdę? tak, bo ty miałeś taki film e, francuski od 0 właśnie do B2 w 6 miesięcy, coś takiego. Tak, tak, tak. I Tak, tak, był pamiętam, że taki trochę filmik. robiąc miniaturkę, wzorowałem się na twojej miniaturce. A to bardzo mi miło, to fajnie. Naprawdę, naprawdę. A ty masz jakichś takich ulubionych właśnie youtuberów z tej dziedziny? Co możesz polecić? Swojej No niszy ja właśnie mogę. językowej. Ja bardzo lubię Lukę Lampariello i oglądam go już od wielu, wielu lat. Em, I tak naprawdę chyba tylko on mi przychodzi do głowy. Dawno już nie oglądałam nikogo takiego, więc powiedziałabym, że Luca Lampariello to jest taki mój ulubiony i też uwielbiam jego metodę właśnie tłumaczeniową, także i używam jej cały czas, także On świetnie mówi też po polsku, nie wiem czy widziałeś. tak, tak, tak. Widziałam właśnie, jak on mówi po polsku, no i to jest niesamowite po prostu, także Luka, jak nas oglądasz teraz, to wpadaj na wywiad do mnie. koniecznie. Może ty z nim, tylko ty byś musiała w innym języku z nim zrobić wywiad. No, możemy zrobić w różnych językach, także jeżeli Luka masz chęć, to ja bardzo chętnie. Jest super. Ja też kojarzę taki kanał, jest taka dziewczyna, też trochę, nie wiem czy się na niej inspirowałaś, Weronika Mark, ona się nazywa, Weronika Nie Language kojarzę. Diaries. Nie kojarzysz tego kanału? A, tak, 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 to już wiem, o co chodzi. Tak. Robi Wiem, o właśnie kogo chodzi. też filmy w bardzo podobnym stylu do ciebie. Ty robisz też bardzo dobre filmy, jak oglądacie, to polecam kanał Julii, Dziękuję. naprawdę bardzo fajnie robi. Wpadajcie na pewno. E, No i tyle. Na pewno warto. Jakie teraz plany na kanał? Co planujesz w najbliższym czasie? Planujesz poszerzać jakoś tą działalność? Chcesz dalej publikować filmy? Jak to Na widzisz? pewno dalej publikować filmy. Mam też kilka pomysłów na takie, można powiedzieć, serie na kanale, ale na razie nie chcę za dużo zdradzać, bo wszystko jest, jak już tak powiem, jeszcze na etapie planowania. E, I później, nie wiem, ciężko mi przewidzieć, ale zobaczymy, jak się to wszystko potoczy.
Także no na przykład nie spodziewałam się, że dzisiaj będę udzielać, nie wywiadu, że dzisiaj będę z tobą rozmawiać po O, polsku. Także, także no. też jestem otwarta na takie właśnie niespodzianki. A planujesz jakiś taki, może w przyszłości znowu taką imersję językową, ażeby przenieść się do jakiegoś kraju? Masz jakieś takie marzenie? Yy, tak, myślę, że tak. Chciałabym. Bardzo mi się marzy w ogóle podróż po Ameryce Południowej. Także chciałabym tam pojechać na kilka miesięcy i myślę, że to będzie fantastyczna okazja do poćwiczenia hiszpańskiego. Także to mi się bardzo Czyli już marzy. wiemy, jaki język kolejny będzie na poziomie C2. No, są takie plany, są takie plany. Są takie plany. Super, Julia. Bardzo fajnie mi się z Tobą rozmawiało. Na koniec, jeśli możesz, może masz jakieś takie przesłanie z Twojej perspektywy, może oglądają nas osoby polskojęzyczne, które zastanawiają się, bo mają właśnie takie wspomnienia związane bardziej szkolne co do nauki języka i wahają się, a może warto zacząć uczyć się, chciałabym się zacząć uczyć, ale nie wiem jak, a może ktoś z zagranicy i właśnie potrzebuje motywacji i co byś powiedziała takim osobom? Ja bym powiedziała, że nauka języków to jest fantastyczna sprawa. To otwiera tyle nowych możliwości, żeby poznać nowych ludzi, zobaczyć nowe rzeczy, doświadczyć nowych rzeczy. Także naprawdę warto, ale też jest mnóstwo korzyści w ogóle takich dla mózgu. To poprawia koncentrację, kreatywność, a nawet są takie badania, które mówią, że nauka języków opóźnia procesy starzenia mózgu. Także no jest mnóstwo korzyści z nauki języków. I jeżeli ktoś marzy o jakimś języku, to ja bym powiedziała, że marzenia trzeba spełniać i że po prostu trzeba zacząć. Moim zdaniem każdy jest w stanie nauczyć się języka. Wystarczy po prostu mieć motywację i dobre metody i myślę, że się uda. Także wszystkich bardzo gorąco zachęcam, żeby zaczęli się uczyć języków, albo kontynuowali, albo zaczęli nowy język, który im się marzy. Super, Julia. Dzięki bardzo jeszcze raz, że przyjęłaś zaproszenie. Powiedz mi, gdzie nasi widzowie mogą Cię znaleźć? Gdzie Cię szukać w internecie? To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, a w internecie można mnie znaleźć głównie na YouTubie, The Polyglot Effect, i na Instagramie. Tam póki co jeszcze się mało dzieje, ale w najbliższej przyszłości zamierzam uruchomić też Instagrama, także YouTube i Instagram, ta sama nazwa, The Polyglot Effect. Można mnie tam znaleźć. Tak, The Polyglot Effect, wpadajcie do Julii. To nie jest żadna ściema, ja też jestem widzem jej kanału, więc jeśli uczycie się angielskiego, to warto zrobić input używając filmów Julii i przy okazji nauczyć się jeszcze czegoś nowego. A jak znacie angielski, to Julia sprzeda Wam fajne tipy do nauki języka obcego. No i tyle. Dzięki, Julia, bardzo za rozmowę i może do Ja zobaczenia też dziękuję. jeszcze w przyszłości. Jasne, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkim dziękuję, którzy oglądali. Także Dzięki, Julia. dzięki. Na razie.